Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o bardzo fajnej lustrzance, którą powierzono mi, abym ją sprzedała, ale oczywiście częścią umowy było to, że oczywiście mogę ją sprzedać dla moich znajomych, ale jeśli mogę się nią najpierw trochę pobawić. No i spędziłam sobie z tą lustrzanką już jakieś 3 tygodnie, więc mogę Państwu powiedzieć, jakie mam wnioski, jeśli o nią chodzi. Pierwszy wniosek, jaki mam i pierwsza rzecz, za którą bardzo ją lubię, bo to od razu Państwu powiem, że ja bardzo ten aparat polubiłam. To jest bardzo, bardzo przyjemny w użytkowaniu aparat. Ale pierwszy wniosek, jaki mam, czy pierwsza rzecz, o której chcę Państwu powiedzieć, to jest ergonomia tego aparatu. On jest bardzo, bardzo wygodny. Tutaj ten grip jest wystarczająco głęboki. Tu Państwo widzicie, palce pięknie się tu chowają. Ja nie mam też jakichś bardzo dużych dłoni, ale jak dla mnie jest bardzo fajnie. Tutaj też jest takie wyżłobienie, które powoduje, że te palce mają się o co zaczepić. Bardzo wygodny w użytkowaniu aparat. Co więcej, tutaj pod palcem, gdzie mamy spust migawki, mamy też włącznik. Możemy go włączyć, wyłączyć. Jest to super wygodne, jednoręczna operacja, jednoręczne używanie aparatu. Kolejna rzecz, za którą bardzo lubię ten aparat, to ten ekran. Zobaczcie Państwo, to jest taki, jak ja mam w M1, w M5, przy czym ten aparat jest z 2012 bądź 2013 roku, w zależności w jakie źródło się popatrzy albo jaki kraj. I co ciekawe, Nikon w swoich bezlusterkowcach te ekrany dość późno zaczął wprowadzać, bo większość miała te takie po prostu odchylane, gdzie do fotografii one są jak najbardziej w porządku. Ale biorąc pod uwagę, że te aparaty są obecnie hybrydowe, to ten jest bardzo fajny. I moja koleżanka miała poprzednika tego Nikona, też właśnie z takim odchylanym aparatem. I ja wtedy zacharowałam na M1 Mark II, ponieważ wiedziałam, że on ma też taki odchylany ekran, a moja M10 nie miała i mnie się to bardzo podobało w tym jej Nikonie. I stąd też M1 Mark II u mnie zaszedł. Ale ekran bardzo fajny, odchylany. Można go sobie też oczywiście zamknąć i z niego nie korzystać, ale można robić zdjęcia pod kątem, czy tam z poziomu gleby, niekoniecznie kładąc się na ziemię. Następna cecha tego aparatu, którą bardzo lubię, to jest jego prostota. Bo zobaczcie Państwo, tutaj tak naprawdę tych przycisków jest bardzo mało. One są wszystkie już przypisane do jakiejś funkcji. Jedyny, który jest programowalny, to jest ten tutaj FN. Ja tutaj mam ISO przypisane i tak naprawdę to wystarcza. To jest bardzo proste, nie komplikuje sprawy. Nie ma problemu, żeby się tego nauczyć czy zapamiętać, co jest czym, bo są też te skróty obrazkowe. Więc bardzo fajna, prosta obsługa jest tego aparatu. Mamy tutaj też jedno koło funkcyjne. Ja zazwyczaj jestem w priorytecie przysłony, jak sobie nim strzelam. No i tym kółeczkiem sobie ustawiam po prostu przysłonę. Bardzo fajna sprawa. Następny plus, ale to będzie taki ogólny plus wszystkich lustrzanek, no to będzie wizjer optyczny. Jest coś bardzo przyjemnego w tym, żeby robić zdjęcia korzystając z wizjera optycznego, a nie patrząc w kolejny ekran. I za tym idzie też kolejny plus, to, że po prostu żywot baterii jest całkiem długi. Tu jest jedna wcale nieduża bateria. Zobaczcie Państwo, jakie to wejście na baterię jest niewielkie. Czy jestem w stanie to otworzyć jedną ręką? Nie jestem. Ale ta bateria, no jak zresztą po drzwiczkach widać, nie jest duża, a aparat naprawdę wystarcza na długo. Ja odkąd go mam, naładowałam baterię raz i tak sobie z nim chodzę i strzelam i tej baterii jakby nie ubywa. Kolejna rzecz, jaka mi się podoba, która jest taka ułatwia sprawę, to ponieważ tutaj autofokus nie jest jakimś demonem, zwłaszcza jeśli chodzi o takie ujęcia z bliska, to on wielokrotnie się z tym spotkałam. Być może jest to kwestia tego, że jak robię przez Live View, bo też to ma i o tym za chwilę wspomnę, zdjęcia, no to wtedy ten autofokus się gubi bardzo. Natomiast tutaj mamy to przełączenie na manualne ostrzenie i
to jest takie dość fizyczne, ponieważ po prostu się nam wysuwa bądź wsuwa ta soczewka. Tak sobie ostrzymy manualnie. Dzięki temu ten skok ostrzenia jest bardzo krótki i możemy łatwo sobie zapamiętać, taką pamięć mięśniową wyrobić, gdzie jaka ostrość jest. Niestety nie ma na obiektywie żadnego oznaczenia, jak Państwo widzicie. Nie ma tu oznaczeń tego, więc nie możemy sobie strefowego ostrzenia ustawić na przykład. No ale tak czy siak jest to dość wygodne, że jest to po prostu mechaniczne ostrzenie. Kolejna fajna rzecz w tym aparacie, teraz Państwo w ogóle pewnie nie widzicie, że się cokolwiek włączyło, też się ja odbijam w tym, to jest, że aparat ma live view, czyli możemy sobie na żywo podejrzeć to, co fotografujemy. Czy teraz cokolwiek Państwo widzą? Nie jestem o tym przekonana, że coś Państwo widzą. Czy tam coś możemy wyostrzyć bardziej? Może tak. I tu nam na ekranie się pokazuje, co będziemy fotografować. Jeżeli to nie wyszło, to z domu nagram jakąś przebitkę, bo nie wiem, ile tutaj widać, jest zbyt jasno. Ale live view jest i można sobie podejrzeć podgląd. Można sobie oczywiście przybliżyć punkt autofokusa, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Też bardzo fajna, przydatna funkcja. No i jest coś, co jest typowe dla lustrzanek i tu mam nadzieję, że Państwo to usłyszą. A jak nie, to uwaga, fotograficzne ASMR. Teraz pewnie Państwo słyszeliście dźwięk, jaki wydaje migawka i kłapnięcie lustra. I co bardzo lubię w tym aparacie, to jest to, że możemy sobie edytować profile kolorystyczne. I jest to bardzo łatwe i później bardzo łatwe do znalezienia też. Jak wyjdziemy sobie z Live View, wejdziemy sobie tutaj w to menu, to tutaj są różne profile kolorystyczne i my możemy sobie ustalić jakiś profil kolorystyczny i dopasować go do siebie. I ja właśnie taki sobie stworzyłam czarno-biały, pode mnie dopasowany, ale to w instrukcji aparatu będzie więcej o tym, natomiast bardzo, bardzo fajna, przydatna funkcja. I jeszcze jedną rzecz chciałam Państwu pokazać, bo to na przykład w moich Olympusach w żadnym tego nie ma, a tutaj to jest i to jest lampka. I ta lampka jest całkiem spoko. Niektóre zdjęcia, które będą Państwo widzieć później, były właśnie zrobione z lampką, żeby doświetlić sobie bardziej jako takie wypełnienie, bym powiedziała, niż jako lampa, ale ona działa całkiem w porządku i ja nie mam do niej większych zastrzeżeń. Także spoko taką lampkę tutaj mieć. Oczywiście jest to też aparat z wymiennymi obiektywami. Tutaj jest obiektyw kitowy, więc to żaden szałowy obiektyw nie jest. Natomiast jest on stabilizowany. Tutaj widzicie Państwo, ma ten przełącznik, żeby sobie włączyć albo wyłączyć stabilizację. Sam aparat w sobie nie jest stabilizowany, czyli jakby matryca nie ma tego mechanizmu, który niweluje drgania naszych rąk. Więc trzeba bardziej uważać przy dłuższych czasach, nieco krótszych właściwie czasach, nieco robić zdjęcia, żeby zdjęcia nie wychodziły poruszone. No i to jeśli chodzi o plusy tego aparatu, to tyle. Oczywiście ogromnym plusem tego aparatu jest to, jakie on robi zdjęcia, jakie zdjęcia wychodzą z niego i to Państwu za chwilę pokażę galerię zdjęć, jakie zrobiłam. Jeżeli nie będzie napisane inaczej, to będą to JPEGi prosto z puszki. Będzie oczywiście trochę czarno-białych, ale będą też kolorowe, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak wyglądają. Będzie też trochę, mam nadzieję, edytowanych rawów, bo ja jeszcze nie próbowałam edytować tych rawów z niego, ale jestem bardzo ciekawa, jak się na nich pracuje, więc też pewnie coś dopowiem Państwu na ten temat. Minusy tego aparatu. No minusem jest na pewno jego wielkość, nie? To jest kawał aparatu. Mimo że to jest aparat APS-C, no to jest to duży aparat, jest duży ten obiektyw i wymaga po prostu też dużej torby, jak gdzieś jedziemy.
ale to będzie kwestia praktycznie wszystkich lustrzanek, no bo po prostu musi się gdzieś zmieścić to lustro, które się tu znajduje za obiektywem, no i od tego się nie ucieknie przy lustrzankach. Jego waga, chociaż nie jest najcięższa, bo to jest plastikowy aparat, natomiast nie jest jakiś dramatycznie ciężki, ale no z większym obiektywem już ja mam do niego, w zestawie do niego jest też 55-300, no to już jest trochę ciężej. Jakie jeszcze minusy? Autofokus. No to jednak jest inna bajka niż bezlusterkowiec, jeśli chodzi o szybkość autofokusa, chociaż mam wrażenie, że zdecydowanie szybciej działa przez wizjer niż przez live view. Autofokus przez live view jest potwornie powolny i ja po prostu ostrzyłam manualnie, jak robiłam zdjęcia przez live view. I czy jeszcze coś? No i to, co jest plusem, jest też minusem, czyli to, że mamy wizjer optyczny, ponieważ nie widzimy tego, jak nam zdjęcie wyjdzie. Tam oczywiście są w tym wizjerze, pokazują się wskaźniki, które nas informują mniej więcej o parametrach ekspozycji, no ale nie widzimy finalnego produktu, patrząc po prostu przez wizjer. Jaka jest konkluzja sprawy, drodzy Państwo, jeśli o mnie chodzi? No, ja oczywiście ten aparat sprzedaję, ponieważ on nie jest mój i został mi po prostu powierzony, żebym go sprzedała. Natomiast jeżeli nie macie Państwo budżetu na nowszy aparat, czy na jakiegoś bezlusterkowca, to jest bardzo fajny aparat, który daje bardzo ładne zdjęcia, jest wygodny, nie jest za duży. I dla wszystkich też tych, którzy mówią, że plastikowe aparaty to fuj, dramat i koszmar, to jest plastikowy aparat, który ma 12 lat i który był używany. I jemu nic nie jest. Kompletnie nic mu nie jest. Jedynie ma ryskę na ekranie drobną. Jeszcze zapomniałam, wiem o ekranie. Ekran nie jest dotykowy. Niczego nie da się zrobić dotykowo na tym ekranie, on po prostu dotykowy nie jest. To warto też wiedzieć. No, ale generalnie wracając do aparatu, ze względu na to, jakie on robi zdjęcia, to ja go bardzo, bardzo polecam. Jeżeli jesteście Państwo go w stanie dostać w jakiejś przyjemnej cenie, jeżeli też potraficie się obsługiwać lustrzanką, bądź też chcecie się nauczyć. To tyle, jeśli chodzi o aparat. Zapraszam teraz na galerię zdjęć. To jak zwykle nie będą arcydzieła, tylko po prostu pokażę Państwu możliwości mniej więcej tego aparatu. Drodzy Państwo, jednak w trakcie edycji troszkę mi się koncepcja zmieniła i postanowiłam Państwu wrzucić za każdym razem JPEG i edytowanego RAWa, który będzie odpowiadał temu JPEG-owi, dlatego żeby Państwu pokazać, ile da się wyciągnąć z cieni, na przykład w tych RAWach Nikonowych. I ja przyznam, że mnie się trochę ciężej edytowało te zdjęcia, jakby odniosłam wrażenie, że są nieco mniej elastyczne niż te, do których przywykłam z Olympusa, ale może to być tylko moje wrażenie, że to po prostu troszkę inne są rawy i musiałabym się ich też nauczyć. Niemniej jednak było to bardzo przyjemne i edytowanie ich nie sprawiło jakiegoś większego problemu. Co do obiektywów, z których korzystałam, no to ten kitowy bez jakiegoś wielkiego szału, chociaż pszczółka mnie zaskoczyła. Pszczółka czy to bąk był, bo całkiem dużo detali udało się wyciągnąć. Jeśli chodzi o ostrzenie na nieskończoność, no to już jakieś super ostre nie jest. I podobnie z tym Nikorem 55-300. Pięknie rozmazuje tło, ponieważ on na tym najdłuższym końcu ma światło 5-6, co w porównaniu z moim Olympusowym 6-7 i jeszcze większa matryca, no więc te rozmazanie tła jest bardzo, bardzo przyjemne.
Dziękuję Państwu bardzo, że byliście znowu ze mną te 15 minut. Jeżeli macie Państwo takie życzenie, to ja zapraszam do zasubskrybowania kanału, do polubienia wideo. Dzięki temu dotrze to do większej ilości osób, a może akurat ktoś się zastanawia nad tym, czy taki aparat warto nabyć. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia niebawem.